Tuż przy wjeździe do Bajbury po lewej stronie możemy podziwiać stary młyn określany jako Arlington Mill. Jest on datowany na XVII wiek i pełnił wtedy rolę foluszu, czyli miejsca wstępnej obróbki tkanin. Jakiś czas temu mieściło się tutaj muzeum prezentujące m.in. czasy wiktoriańskie i elementy młyna. Obecnie budynek pełni funkcje hotelowe. Przy wjeździe do wsi znajduje się także hotel Swam. Jest to 4-gwiazdkowy obiekt, gdzie urządzane są m.in. wesele lub konferencje. Pierwotnie w XVII wieku na miejscu hotelu znajdował się zajazd, natomiast obecny budynek powstał w wieku XVIII. W obliczu przebiega rzeka Colne, której brzegi łączą dwa mosty. Jeden kamienny, a drugi to kładka dla pieszych. Kamienny most określany jest jako Swam Bridge. Został zbudowany w 1770 roku w celu ulepszenia połączenia drogowego pomiędzy Cirencester a Oxfordem. Wzdłuż rzeki biegnie droga, którą należy podążyć w kierunku głównej atrakcji wsi. Przy krawędzi drogi można zauważyć specjalne schody, którymi można zejść do rzeki. Służyły one do pobierania wody z rzeki przez mieszkańców. Po prawej stronie można zobaczyć podmokły obszar porośnięty trawami. To tak zwany Rak Eisel, który jest pełen różnych gatunków flory i fauny. Do Arlington Row można dostać się poprzez mały kamienny most zwany Row Bridge. Do czasu zbudowania mostu koło obecnego hotelu był to jedyny most w Bajbury. Główną atrakcją Bajbury jest Arlington Row. Jest to szereg budynków powstałych w 1380 roku jako magazyny na wełnę. W wieku XVII zostały one przekształcone na mieszkania dla tkaczy. Naprzeciwko znajdują się tereny podmokłe, określane jako Rak Eisel. W dawnych czasach suszono tam wełnę, która podlegała folowaniu w młynie Arlington, o którym wspomniałem na początku wideo. Arlington Row jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Wielkiej Brytanii i co ciekawe, wizerunek tych chat za mną można zobaczyć także na brytyjskim paszporcie. Jeśli chodzi o historię wsi, to sięga ona czasów anglosaksońskich. W 875 roku biskup z Worcester nadał ziemię pewnemu lordowi i jego córce o imieniu Bega. Przypuszcza się, że od jej imienia powstała nazwa Bajbury. Na początku wieś określano jako Bega Buring, co oznacza fort obronny. W tamtym czasie powstał kościół, od którego rozbudowywała się wieś. Bajbury było wspomniane w Domesday Book z 1086 roku. Był to rodzaj spisu gruntów wykonanego na polecenie Wilhelma Zdobywcy. Rozwojowi wsi sprzyjało położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Rozwój wsi przypada szczególnie na okres od XII do XIV wieku i związany jest z handlem wełną. W jednym z tych budynków znajduje się poczta, czyli z najpiękniejszej angielskiej wsi można wysłać kartkę. Co ciekawe, w 1921 roku Bajbury odwiedził książę Hirohito, późniejszy cesarz Japonii. Przez ten fakt wieś jest obecnie odwiedzana przez wielu Japończyków. Możecie Państwo teraz zobaczyć kościół Świętej Maryi Dziewicy,
którego historia sięga VIII wieku naszej ery, aczkolwiek świątynia ta została przybudowana w wieku XI. Jedną z atrakcji Bajbury jest farma pstrągów, a jest to jedna z najstarszych farm tego typu w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w roku 1902. Wstęp 5 funtów. Na terenie farmy można złowić rybę dla siebie. Należy wtedy zapłacić 10,5 funta za kilogram pstrąga. Na farmie znajduje się również miejsce do zabawy dla dzieci. W pobliżu wejścia do farmy znajduje się sklep z pamiątkami, a także sklep z rybami. Jest tu również kawiarnia. I na koniec kącik gastronomiczny. Jest to zupa grzybowa typu krem z bułką za 5 funtów i pstrąg z sałatką z rukoli za 7,5 funta.